Cześć, tu Wilku. Zapraszam Was na poradnik dotyczący wykonania własnego geocache'a z maskowaniem zrobionym z muszli ślimaka. W filmie znajdziecie wszystko, co będzie Wam niezbędne do zrobienia ciekawego i wytrzymałego pojemnika. Także powodzenia i miłego oglądania. Przed Wami znajduje się zestaw, przy pomocy którego wykonałem cache'a z maskowaniem ślimaka. Co wchodzi w skład takiego zestawu? Po pierwsze, plastikowa próbówka z szczelnym korkiem, dzięki której zabezpieczycie logbooka przed warunkami atmosferycznymi, a zwłaszcza wilgocią. Kolejną rzeczą i najważniejszą w tego typu maskowaniu jest muszla ślimaka. Oczywiście nie zabijamy żadnego niewinnego ślimaczka, tylko udajemy się na łąkę albo w wilgotne leśne miejsca, aby odnaleźć opuszczoną muszlę. Trzecią rzeczą będzie bezbarwny lakier do paznokci. Mając kobietę w domu, na pewno uda Wam się taki wypożyczyć. Użyjemy go, aby wzmocnić muszlę ślimaka. Lakierując ją, sprawimy, że wytrzyma kilka geocachingowych sezonów. Klej. Przy wyborze kleju należy pamiętać, aby był w stanie spoić muszlę, jak i plastik, z którego zrobiona jest próbówka. Ja wybrałem dwuskładnikowy, który za pomocą dołączonego mieszadełka rozprowadzę na cache'u. Nóż do papieru albo papier ścierny. Ja akurat nie posiadałem papieru ściernego, więc użyłem noża. Jednego czy drugiego używamy do porysowania śliskiej powierzchni próbówki, co ułatwi przyleganie kleju. Ołówek. Przycinamy go do odpowiednich rozmiarów i wrzucamy do naszej skrytki. I jako ostatni logbook. Klasyczny log z opisem i z niezbędnymi informacjami. Zabezpieczony przed rozwinięciem spinką do włosów. Wielkością logbook, jak i ołówek muszą być dopasowane do naszego pojemnika. Widząc, czego nam potrzeba, możemy przejść do wykonania naszej ciekawej, złudnej dla niewprawionego oka skrytki. Oczywiście w mojej wersji cache'a założeniem jest przymocowanie próbówki do maskowania. Mniej więcej w taki sposób, jak teraz widzicie na filmie. W pierwszej kolejności myjemy muszlę, suszymy i nakładamy równomiernie warstwę lakieru do paznokci na zewnętrzną powierzchnię domku ślimaka. Można pokusić się również o pomalowanie wewnętrznej części dla lepszego efektu. Gdy muszla jest już gotowa, zabieramy się za próbówkę. Bierzemy nóż i robimy rysy w miejscu, w którym wkleimy ślimaka. Oczywiście można to też zrobić za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego. Pamiętajcie tylko, aby rysy były na tyle płytkie, aby nie rozszczelniły pojemnika. Możemy także odtłuścić miejsce, w którym nałożymy klej, co zwiększy trwałość połączenia. Jeśli to klej dwuskładnikowy, mieszamy składniki z każdej tubki. Oczywiście wedle instrukcji dołączonej do opakowania. Pamiętajcie także o środkach ochrony. Foliowe rękawiczki skutecznie zabezpieczą Wasze ręce przed sklejeniem. Jeśli używacie ciekłego kleju, warto pamiętać także o okularach ochronnych. Gdy już wymieszamy składniki, klej równomiernie nakładamy wewnątrz muszli. Sprawdzamy wpierw, jak nasza próbówka w niej leży. Więcej kleju nakładamy w miejsca styku. Pamiętajmy, że trudno znaleźć idealnego ślimaka, także różnicę kształtu wypełniamy klejem. Kolejnym krokiem jest dopasowanie muszli i próbówki. Po zamontowaniu dociskamy delikatnie obie części i w zadowalającej nas pozycji trzymamy około minuty. Następnie odkładamy klej do zastygnięcia, wedle zaleceń na opakowaniu. W moim przypadku było to około 10 minut. Po 10 minutach nasz geocache jest prawie gotowy. Prezentuje się znakomicie. Przy zastosowaniu odpowiedniej perspektywy nie powinien rzucać się w oczy mugolom, a także jest wystarczająco trwały, aby mógł być umieszczony na świeżym powietrzu. Ostatnim elementem jest ulokowanie wewnątrz skrzynki ołówka i logbooka. I w ten oto sposób jesteście w stanie zrobić własnego cache'a ślimaka. Posiadając wszystkie wymienione przeze mnie komponenty, zrobienie takiej skrzynki zajmie Wam maksymalnie 10 minut, a musicie przyznać, że efekt jest bardzo ciekawy. A skrzynka tego typu na pewno urozmaici geocachingowy krajobraz Waszej okolicy. Pamiętajcie tylko, aby umieścić cache'a w okolicy naturalnego bytowania ślimaka, aby Wasze maskowanie nie rzucało się nadmiernie w oczy. I na koniec dziękuję za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby materiałów było więcej. Bądźcie kreatywni, aby Wasze cache'e były wyjątkowe. Na koniec pomysł na kamuflaż czaszkę. To tyle na dziś, w takim razie na razie.